Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Zimą 1996 roku Stacey Gaylord stała przy brzegu basenu w Sydney Olympic Park Aquatic Center jako członkini kobiecej drużyny piłki wodnej Balmain. Sceneria była znajoma. Zawodniczki krążyły wokół basenu w strojach kąpielowych i czepkach, czekając na rozpoczęcie treningu. Kiedy nadszedł moment wejścia do wody, Stacey zauważyła swoją przyjaciółkę i koleżankę z drużyny, 21-letnią Kelly Lane, która siedziała na skraju basenu z ręcznikiem ciasno owiniętym wokół klatki piersiowej. Trzymała go do ostatniej chwili, zanim zsunęła się na bok i po cichu zanurzyła w wodzie. Dla Stacey było to nietypowe. Kelly była doświadczoną zawodniczką od lat związaną ze sportami wodnymi. Publiczne noszenie stroju kąpielowego nigdy wcześniej jej nie krępowało. Jeszcze niedawno swobodnie spacerowała wokół basenu, zanim bez wahania wskakiwała do wody. Stacey zauważyła też, że Kelly ostatnio nosiła dresy na kostium kąpielowy, niezależnie od pogody. Zaczęła coś podejrzewać, założyła gogle i zanurkowała, by ukradkiem spojrzeć na sylwetkę Kelly pod wodą. To potwierdziło jej przypuszczenie. Kelly była w ciąży. To miało znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, były bliskimi przyjaciółkami, a Kelly nigdy nie wspominała jej o ciąży. Po drugie, piłka wodna to wymagający sport kontaktowy, w którym kontuzje nie są rzadkością. Nie jest to coś, czym zajmuje się kobieta w zaawansowanej ciąży. Stacey znała długoletniego chłopaka Kelly, rugbystę Duncana Gilliesa, i założyła, że para postanowiła zachować ciążę w tajemnicy. Szanując ich prywatność, Stacey nic nie powiedziała. Wkrótce potem Kelly przestała pojawiać się na treningach. Kilka tygodni później Stacey zauważyła, że Kelly nie jest już w ciąży. Uznała, że pewnie urodziła dziecko, ale nigdy nie zapytała, co się z nim stało. 2 czerwca 1999 roku w środę Virginia Funk, pracowniczka Anglicare Adoption Service, przyjechała do szpitala Ryde w północnym Sydney. Dzień wcześniej zadzwoniła do agencji młoda pacjentka z nietypową prośbą. Właśnie urodziłam dziecko i chciałam je oddać do adopcji. Dla Virginii było to zaskakujące. Zwykle matki, które decydują się na adopcję, podejmują tę decyzję znacznie wcześniej, jeszcze w czasie ciąży. Cały proces bywa długi i skomplikowany, a formalności są zazwyczaj załatwione przed porodem. Tym razem wszystko działo się nagle. Na miejscu Virginia poznała matkę, 24-letnią Kelly Lane, oraz jej 2-dniowego syna, któremu nadano tymczasowe imię Jacob. Kelly wyjaśniła, że przez ostatni rok mieszkała w Londynie ze swoim chłopakiem, zawodowym rugbystą, który wciąż przebywał w Wielkiej Brytanii. Ich związek niedawno się rozpadł. Kelly powiedziała, że nie czuje się gotowa na samotne macierzyństwo. Miała wrócić do pracy w Londynie w ciągu kilku tygodni. Jej rodzice nie akceptowali ciąży i nie oferowali żadnego wsparcia. Duncan także nie chciał zostać ojcem. Uzgodnili, że oddanie dziecka do adopcji będzie najlepszym rozwiązaniem. Virginia była zaniepokojona. Kelly wydawała się ciepła i opiekuńcza wobec Jacoba. Trzymała go blisko, płakała, mówiła o bólu związanym z tą decyzją. Virginia podejrzewała, że Kelly może wkrótce zmienić zdanie. Postanowiono więc umieścić dziecko tymczasowo w rodzinie zastępczej, a Kelly została wypisana ze szpitala, by spokojnie przemyśleć swoją decyzję. Następnego dnia położna udała się pod adres, który Kelly podała jako miejsce zamieszkania, by przeprowadzić rutynową wizytę poporodową.
Drzwi otworzył zdezorientowany mężczyzna. Powiedział, że Kelly Lane nie mieszka tu już od 1,5 roku. Virginia próbowała zadzwonić na numer stacjonarny, który Kelly podała. Okazał się błędny. Próbowała też skontaktować się z nią przez komórkę, ale telefon był wyłączony. Gdy Kelly pojawiła się kilka dni później na wcześniej umówionym spotkaniu, Virginia poinformowała ją o nieudanej wizycie położnej. Kelly upierała się, że wszystko się zgadza, że przebywała tam z przyjaciółmi, a mężczyzna, który otworzył drzwi, najwyraźniej nie był świadomy jej obecności. Umowa dotycząca opieki zastępczej miała obowiązywać przez miesiąc. W tym czasie Kelly miała odwiedzać dziecko i podjąć ostateczną decyzję. Jednak z tygodnia na tydzień kontakt z nią stawał się coraz trudniejszy. Jej telefon był najczęściej wyłączony, a kiedy już oddzwaniała, robiła to wieczorami, często tylko po to, by odwołać zaplanowane spotkanie. Podawała różne powody. Musiała jechać do Canberry, zająć się sprawami wizy. Duncan zablokował ich wspólne konto i musiała skonsultować się z prawnikiem. Virginia, mimo doświadczenia i empatii, miała coraz więcej wątpliwości. Czuła, że Kelly coś ukrywa, że odwlekała podpisanie dokumentów, bo naprawdę nie była gotowa oddać dziecka. Podczas rzadkich wizyt Kelly była czuła wobec Jacoba, przynosiła prezenty, płakała, ale nie podpisywała dokumentów. Gdy termin umowy upłynął, a Kelly nadal nie podjęła decyzji i nie podpisała żadnych papierów, Virginia musiała przekazać sprawę do Departamentu Usług Społecznych Nowej Południowej Walii. Zgodnie z prawem Kelly formalnie porzuciła dziecko. Po przekazaniu sprawy do departamentu Virginia Funk wciąż próbowała nawiązać kontakt z Duncanem Gilliesem, byłym partnerem Kelly Lane. Kelly kilkukrotnie obiecała, że przekaże numer telefonu do Duncana w Wielkiej Brytanii, ale nigdy tego nie zrobiła. Zdesperowana Virginia napisała list do jego dawnego klubu rugby w Sydney z nadzieją, że ktoś przekaże go dalej. Wkrótce potem Duncan zadzwonił, zszokowany. Według niego nie było żadnej możliwości, by to on był ojcem Jacoba. Rzeczywiście kiedyś byli parą, ale ich związek zakończył się około 18 miesięcy wcześniej. Od tamtej pory nie mieli żadnego kontaktu. Duncan faktycznie mieszkał przez pewien czas w Londynie, ale według jego wiedzy Kelly cały czas była w Sydney. Kiedy Virginia skonfrontowała Kelly z tą informacją, ta załamała się i przyznała, że cała historia o życiu w Londynie z Duncanem była zmyślona. Uznała, że lepiej będzie, jeśli dziecko będzie dorastać w przekonaniu, że pochodzi z prawdziwego związku. Kelly podała inne nazwisko ojca – Aaron Williams. Powiedziała, że poznali się w Londynie, gdzie Aaron pracował w Barclays Bank. Miał wykształcenie wyższe i zgodził się na adopcję. Kelly podpisała nawet oświadczenie pod przysięgą, że Aaron był ojcem dziecka. Problem polegał na tym, że nikt taki nie istniał. Ani australijski, ani brytyjski oddział Barclay nie miał pracownika o tym imieniu i nazwisku, a co najważniejsze, wszystko wskazywało na to, że Kelly nigdy nie mieszkała w Londynie. Virginia zaczęła poważnie zastanawiać się nad stanem psychicznym Kelly. Miała coraz większe wątpliwości, czy kobieta w ogóle jest w stanie wyrazić świadomą zgodę na adopcję. Na domiar złego pojawiła się kolejna zagadka. W trakcie porodu Jacoba personel szpitala w Ryde zauważył, że Kelly była tam już wcześniej. Według dokumentacji we wrześniu 1996 roku zgłosiła się tam będąc w zaawansowanej ciąży i prosiła o wywołanie porodu. Nie spełniała jeszcze wymogów do indukcji, więc skierowano ją do innego szpitala. Jak się później okazało, urodziła dziecko w Auburn Hospital. Gdy zapytano ją o tamten poród, Kelly powiedziała, że urodziła córkę, karmiła ją piersią przez 6 miesięcy i że dziewczynka przyleciała z nią z Londynu do Sydney. Ale kilka dni później w rozmowie z Virginią Kelly stwierdziła, że Jacob był jej pierwszym i jedynym dzieckiem. To była jawna sprzeczność. Sprawą zajęła się nowa osoba. Pracownik DOCS John Borownik. Postanowił uzyskać dokumentację medyczną Kelly.
Jeśli miała córkę, miało to ogromne znaczenie dla Jacoba. Dziecko mogłoby w przyszłości chcieć nawiązać kontakt z rodzeństwem. Z dokumentacji wynikało coś jeszcze bardziej niepokojącego. Kelly Lane rzeczywiście urodziła dwie dziewczynki przed narodzinami Jacoba. Pierwszą w marcu 1995 roku. Dziewczynkę nazwano Kayla. Została legalnie oddana do adopcji, wszystkie dokumenty były w porządku. Drugą we wrześniu 1996 roku. Tę nazwano Tegan Lee Lane. I właśnie tej drugiej dziewczynki, Tegan, nie udało się nigdzie odnaleźć. Nie istniały żadne dokumenty świadczące o tym, że została oddana do adopcji. Nie było też żadnego oficjalnego śladu jej istnienia poza dokumentacją medyczną porodu. John Borownik zadzwonił do Kelly i zapytał, czy wcześniej rodziła dzieci. Kelly przyznała się do oddania Kayli do adopcji, ale całkowicie zaprzeczyła, jakoby była w ciąży w 1996 roku lub odwiedzała wtedy szpital Wright. Borownik nie miał wątpliwości. Kelly kłamała. Dokumenty miał przed sobą. Ale skoro Kelly nie miała Tegan i skoro nie została ona legalnie adoptowana, to gdzie ona była? Kelly napisała wtedy do Borownika list. Prosiła, by wstrzymał się z dalszymi działaniami. Tłumaczyła, że zbyt wiele osób, których nazwiska zostały wymienione, nie ma pojęcia o tej sprawie i kontakt z nimi nie przyniesie żadnych rezultatów. Nie kontaktuj się z nimi bez uprzedzenia, napisała. Nie będą wiedzieć, o czym mówisz. Kilka dni później do Virginii przyszła wiadomość faksem. Kelly napisała: dziękuję za twój czas, cierpliwość i zrozumienie. Wiem, że nie byłam z tobą całkowicie szczera, ale teraz mogę przestać opowiadać półprawdy i kłamstwa. Może wreszcie ruszę dalej. Nie wiem, czy potrafię wszystko wyjaśnić, ale moje główne zmartwienie dotyczy Jacoba, żeby był bezpieczny, szczęśliwy i żeby trafił do kochającego domu. Dalej pisała, że przez ostatnie 6 lat żyła w koszmarze, że rodzina się od niej odwróciła, że musi z tym żyć do końca życia. Przyznała w liście, że było 3 dzieci i że nie może już dłużej zaprzeczać, skoro dokumentacja istnieje. To środkowe dziecko mieszka z rodziną w Perth. Od dawna nie mamy kontaktu. Poznali mnie tuż przed porodem i nas wspierali. Nie mogę podać wielu szczegółów, bo sama ich nie znam. Na koniec dodała: wiem, że moja historia może się wydawać niewiarygodna, ale wierzę, że ty, choć nie wszystko rozumiesz, czujesz, że teraz mówię prawdę. Kelly pozwoliła Virginii przekazać treść listu Johnowi Borownikowi, ale dla niego ta wiadomość nie przyniosła ukojenia. Wręcz przeciwnie. Pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi i jedno z nich stawało się coraz bardziej palące. Co naprawdę stało się z Tegan Lane? Gdy akta Kelly Lane trafiły do posterunku policji w Manly, funkcjonariusz prowadzący sprawę od razu rozpoznał nazwisko. Rodzina Lane'ów była dobrze znana w okolicy, szanowana, mocno zaangażowana w lokalną społeczność i życie sportowe. Manly, nadmorska dzielnica w północnym Sydney, miała opinię miejsca, w którym wszyscy się znają. Nie bez powodu nazywano ją izolowanym półwyspem. Ojciec Kayli, Rob Lane, właśnie przeszedł na emeryturę po latach służby jako sierżant. Dla detektywa oznaczało to jedno: prowadzenie dochodzenia w sprawie córki kolegi z posterunku nie należało do spraw łatwych. Na pierwszy rzut oka Kayli wydawała się mało podejrzaną osobą. Młoda, ambitna, otwarta. Znał ją jeszcze z czasów, gdy była rozchwytywaną zawodniczką w drużynach piłki wodnej. Miała opinię złotej dziewczyny, popularnej, błyskotliwej, lubianej. Z początku śledztwo nie wydawało się priorytetowe. Zagubiona dokumentacja adopcyjna, może coś niedopięte. Policjant przeglądał akta. Według dokumentów szpitalnych Kelly 11 września 1996 roku jako 21-latka zgłosiła się do Arbour Hospital w zachodnim Sydney. To było około 35 km od jej rodzinnego domu. Nigdy wcześniej nie była pacjentką tego szpitala. Powiedziała personelowi, że planowała poród domowy z prywatną położną, ale ponieważ dziecko się spóźniało, poród w domu przestał być możliwy.
Poprosiła więc o wywołanie porodu. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów ciążowych, ale podała numer telefonu do swojej rzekomej położnej. Szpital próbował się z nią skontaktować, ale bez skutku. Ostatecznie zgodzono się wywołać poród. Następnego dnia, 12 września 1996 roku o godzinie 20 przyszła na świat Tegan Lee Lane. Była zdrowa, ale poród nie obył się bez komplikacji. Okazało się, że wbrew temu, co potwierdziła Kelly, Tegan nie była po terminie, wręcz przeciwnie. Wyglądała na wcześniaka i to takiego, który urodził się o 2 tygodnie za szybko. Kelly zatrzymało się łożysko i musiało zostać usunięte ręcznie, co spowodowało znaczny krwotok. Mimo to szybko wróciła do formy i według personelu dobrze nawiązała więź z dzieckiem. Ale było coś w tym wszystkim bardzo dziwnego. Kelly była w szpitalu zupełnie sama. Nie miała żadnych odwiedzin. Dla młodej matki to było nietypowe. Pojawiły się obawy, czy ma odpowiednie wsparcie. 13 września, dzień po porodzie, odwiedziła ją pracowniczka socjalna, Alicia Baltazar Vasquez. Kelly powiedziała jej, że ona i ojciec dziecka, Duncan Gillies, dopiero co przeprowadzili się do Perth. Dodała, że Duncan miał być przy porodzie, ale przez opóźnienie musiał wyjechać na mecz za granicę. Kelly poprosiła o wypis na kolejny dzień. Alicja była niechętna. Kelly, choć wyglądała na zadowoloną, bywała też roztrzęsiona i wymagała opieki pooperacyjnej. Kelly zapewniła, że jakaś pani przyjdzie do niej, dopóki rodzice nie wrócą do Sydney, a Duncan zjawi się tydzień później. Po wypisie opiekę miała przejąć prywatna położna. Szpital uznał, że wszystko jest w porządku. W sobotę, 14 września 1996 roku w południe, Kelly została wypisana razem z dzieckiem. Otrzymała dokument, w tym formularz do badania przesiewowego, tzw. test Guthriego, oraz druki do rejestracji urodzenia dziecka. Około godziny 14 pielęgniarka robiąca obchód zajrzała do sali Kelly, ale ta była już pusta. Ani nie zgłosiła wyjścia, ani nie zostawiła wypełnionych dokumentów. Kilka dni później szpital próbował umówić wizytę położnej. Kelly powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, wszystkim zajmuje się jej prywatna opiekunka. Im bardziej policja zagłębiała się w tę historię, tym bardziej czuła, że coś tu się nie zgadza. Teoretycznie możliwe było, że Tegan została zarejestrowana pod innym imieniem lub inną datą. Formalnie każdy rodzic musi zarejestrować narodziny dziecka, ale niedopełnienie tego obowiązku skutkowałoby jedynie grzywną w wysokości $1000. Nikt specjalnie tego nie weryfikował. Policjant zajrzał do formularzy, które Kelly wypełniła w szpitalu. Na miejscu położnej wpisała nazwisko Julie Melville. Brzmiało znajomo. W Manly dobrze zna się tę rodzinę. Śledczy zadzwonił do niej. Julie była zszokowana. Powiedziała, że w 1996 roku nie była zarejestrowaną położną i że nie miała pojęcia, że Kelly kiedykolwiek była w ciąży, tym bardziej z jej synem. Duncan również był zdumiony, gdy śledczy zapytali go o dziecko imieniem Tegan. Twierdził, że w 1996 roku Kelly nie mogła być w ciąży. Byli wtedy razem od 1994 do 1998, choć oboje mieli intensywne życie sportowe. Kelly często nocowała u niego. Gdyby była w ciąży, zauważyłbym to. O dziecku z 1995 roku Duncan też nie wiedział. Twierdził, że nie miał pojęcia o tej ciąży. To wszystko wydawało się niemożliwe. Jak ktoś może urodzić 3 dzieci w ciągu 4 lat, będąc w stałym związku, trenując wyczynowo i żyjąc bardzo aktywnie? I nikt niczego nie zauważył? Ale jeszcze bardziej niepokojące było coś innego. W przypadku Kaylee i Jacoba, Kaylee przeszła przez oficjalny proces adopcyjny. W przypadku Tegan nie istniało nic. Ani dokumenty, ani adresy, ani ojciec, ani żadne nazwisko, które można by zweryfikować. Była to tylko historia, która z każdą rozmową zmieniała się coraz bardziej.
Minęło 15 miesięcy, odkąd John Borownik z DOCS zgłosił sprawę zaginionej Tegan Lane na policję. Śledztwo przez długi czas tkwiło w martwym punkcie. Inne sprawy miały wyższy priorytet, a posterunek policji w Manly właśnie przechodził przez kryzys po ujawnieniu afery korupcyjnej. 2 wysoko postawionych funkcjonariuszy zostało usuniętych ze służby. Stacja była sparaliżowana. Dopiero po restrukturyzacji kadry sprawa Kelly Lane ponownie trafiła na biurko, tym razem nowego detektywa, który nie miał żadnych osobistych powiązań z rodziną Lane'ów. Dla niego była to po prostu nierozwiązana sprawa, którą należało zakończyć. W jego oczach wystarczyło tylko odnaleźć Tegan, by zamknąć dochodzenie. 14 lutego 2001 roku w walentynki Kelly Lane została wezwana na pierwsze formalne przesłuchanie w sprawie zaginięcia swojej córki. Była w 7. miesiącu ciąży. To miało być jej 4. dziecko. Podczas przesłuchania Kelly wyglądała na spiętą, ale mówiła i to dużo. Powtórzyła swoją historię. Twierdziła, że pod koniec 1995 roku, jeszcze będąc w związku z Duncanem, poznała starszego mężczyznę o imieniu Andrew Morris. Miała z nim krótki romans. W marcu 1996 roku dowiedziała się, że jest z nim w ciąży. Informacja ta ją przeraziła. Była wtedy studentką, nie miała stabilnej sytuacji życiowej ani pieniędzy. Nie czuła się gotowa na macierzyństwo. Według jej wersji ona i Andrew ustalili, że donosi ciążę, a następnie Andrew i jego partnerka Mel przejmą opiekę nad dzieckiem. Kelly mówiła: Andrew miał dobrą pracę i był w stałym związku. Pomyślałam, że to dla dziecka lepsze niż samotne życie ze mną na uniwersytecie. Według Kelly po wypisie ze szpitala 14 września 1996 roku Andrew przyjechał po nią z Mel i swoją matką. Zabrali Tegan ze sobą, a ją odwieźli do domu Duncana, u którego wtedy mieszkała. Twierdziła, że widziała Tegan jeszcze kilka razy, ale kontakty urwały się na początku 1997 roku, gdy dziewczynka miała około 4 miesięcy. Od tamtej pory nie miała już żadnych wieści. Na pytanie, gdzie Andrew teraz mieszka, Kelly odparła, że nie ma pojęcia. Nie wiedziała nawet, czy byłby do odnalezienia. Nie miała jego numeru. Powiedziała tylko, że kiedyś mieszkał w Balmain, zamożnej dzielnicy w centrum Sydney. Detektyw słuchał uważnie. Z jednej strony historia była dziwna, ale nie niemożliwa. Może Tegan faktycznie trafiła do biologicznego ojca. Może Kelly tylko chciała chronić prywatność, ale im dłużej Kelly mówiła, tym więcej pojawiało się wątpliwości. Jeśli Andrew był tak bardzo wściekły z powodu ciąży, jak twierdziła Kelly, dlaczego bez żadnego testu DNA miałby przyjąć dziecko jako własne? Dlaczego jego partnerka Mel miałaby zgodzić się wychowywać córkę z romansu? I jeszcze jedno. Jeśli Tegan rzeczywiście została przekazana ojcu, to dlaczego Kelly przez lata mówiła personelowi medycznemu i opiekunom społecznym, że w ogóle nie ma dzieci? Wersja Kelly zaczęła się rozpadać. Początkowo twierdziła, że ojcem dziecka był Andrew Morris. Teraz mówiła, że nazywał się Andrew Norris, z N na początku. W jednej wersji to Andrew odwiózł ją do Duncana, w innej sama wzięła taksówkę. Później miała własny samochód, a teraz? Teraz już nie pamięta. Nazwisko, adres, numer telefonu, uczelnia, miejsce pracy. Nic nie można było zweryfikować. Policjant zapytał, czy ma jakiekolwiek pamiątki, które mogłyby pomóc w śledztwie. Pamiętnik, numer telefonu, nazwisko wspólnego znajomego. Kelly powiedziała, że jej stare notatki mogą znajdować się w domu Duncana w Gainesville. Obiecała, że je odbierze i przekaże policji. Przez następne tygodnie śledczy próbował się z nią skontaktować, ale bezskutecznie. Kelly nie odbierała telefonu, ignorowała wiadomości. Mijały dni, potem tygodnie, a dokumenty nie docierały. Policja zaczęła podejrzewać, że Kelly nigdy nie miała zamiaru niczego przynieść. Śledczy postanowili zasięgnąć pomocy w systemie Medicare, australijskiej opiece zdrowotnej.
Każda osoba korzystająca z usług medycznych musi figurować w bazie. Kelly miała kartę Medicare z wpisanym imieniem Tegan Line. Tłumaczyła, że wpisała córkę, gdyby kiedykolwiek znalazła się pod jej opieką. Ale Tegan nigdy nie pojawiła się w systemie. Przez 6 lat ani jednej wizyty u lekarza, ani jednego szczepienia, ani jednej konsultacji. Dla dziecka to niemal niemożliwe. To po prostu nienormalne. A mimo to wciąż brakowało dowodów, by jednoznacznie stwierdzić, że Tegan nie żyje. Policja wysłała komunikat do wszystkich szkół podstawowych w stanie Nowa Południowa Walia, szukając uczennicy urodzonej 12 września 1996 roku o imieniu Tegan lub bez nazwiska ojca. Rozpoczęto też intensywne poszukiwania Andrew Norrisa, ale nic nie przyniosło rezultatu. Żadnego śladu. Kelly z każdym tygodniem wydawała się coraz bardziej odległa. Została matką po raz kolejny. Miała nowego partnera, pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego w renomowanej szkole dla dziewcząt Ravenswood. Miała dobrą opinię, uczyła sportu z pasją. Była uwielbiana przez uczennice, ale w oczach śledczych ta złota dziewczyna miała coraz więcej do ukrycia. 19 miesięcy po swoim pierwszym przesłuchaniu w październiku 2002 roku Kelly Lane została ponownie wezwana na rozmowę z policją. Miała wtedy 27 lat, jej córeczka, czwarte dziecko, miało 17 miesięcy. Kelly była w nowym, stabilnym związku. Tworzyli szczęśliwą rodzinę, planowali wspólne święta w Wielkiej Brytanii. Kelly nie uprawiała już sportu zawodowo, ale pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Była lubiana, zaangażowana i spokojna. Z zewnątrz wszystko wyglądało normalnie, ale kiedy zaczęła mówić, funkcjonariusze od razu zauważyli coś niepokojącego. Nie dosyć, że po raz kolejny nazwisko ojca się nie zgadzało. Raz mówiła Andrew Morris, raz Andrew Norris. Detektyw zapytał o tę zmianę. Kelly powiedziała, że wcześniej kłamała, bo było jej wstyd. Chciała, żeby cała historia brzmiała bardziej normalnie. Ale różnice nie kończyły się na nazwisku. W 2001 roku Kelly twierdziła, że Andrew odwiózł ją do domu po porodzie. Teraz mówiła, że wzięła taksówkę. Wcześniej opowiadała o porozumieniu z Andrew i Mel, że razem spokojnie ustalili oddanie dziecka. Teraz historia była zupełnie inna. Kelly opisywała Andrew jako wściekłego i agresywnego. On mnie nienawidził, powiedziała. Poczułam się jak dziwka. Zdaniem detektywa zmiana tonu była uderzająca. Pierwsza wersja brzmiała jak trudna, ale dojrzała decyzja. Ta druga jak dramatyczna relacja z toksycznym, przelotnym romansem. Kelly twierdziła, że Andrew miał około 30 lat. Był dobrze zbudowany, z rozjaśnionymi blond włosami. Mieszkał w Balmain, pracował w finansach i studiował na uniwersytecie w Sydney. Nie pamiętała jego dokładnego adresu, nie miała żadnego kontaktu. Nie znała nazwiska jego partnerki, ani jego matki, która rzekomo również miała widzieć Tegan. Nie miała niczego, żadnych zdjęć, maili, numerów pamiątek. Śledczy postanowili pójść innym tropem i mimo wszystko odnaleźć Andrew Norrisa. Skoro według Kelly miał około 30 lat w 1996 roku, musiał urodzić się w okolicach 1966. Przeszukano rejestry wyborcze w całej Nowej Południowej Walii. Nie znaleziono żadnego Andrew Norrisa, który mieszkałby wtedy w Balmain. Uniwersytet w Sydney nie odnotował nikogo o takim imieniu i nazwisku na liście studentów z lat 80. Śledczy byli coraz bardziej przekonani, że Andrew Norris po prostu nie istnieje. Wciąż jednak chcieli dać Kelly szansę. W końcu sama powiedziała, że być może przypomni sobie coś, gdy zobaczy okolice. Zabrali ją więc do Balmain na objazd, który miał odświeżyć pamięć. Po dłuższej jeździe przez ulicę dzielnicy Kelly wskazała jeden z bloków przy Wishburn Street. Zwyczajny, 3-piętrowy budynek z podziemnym parkingiem. Weszli do środka. Kelly rozpoznała układ klatki schodowej. Powiedziała, że mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Wychodziło na ulicę, ale nie pamiętała numeru. W budynku były 2 takie mieszkania, numer 10 i 11. To był przełom.
Po raz pierwszy śledczy mieli fizyczny punkt zaczepienia. Skontaktowali się z agencją nieruchomości, która zarządzała budynkiem. Przejrzeli umowy najmu z 1996 roku. Żaden Andrew Norris ani Andrew Morris nigdy tam nie mieszkał. Lokal 10 zajmował Sean Graves, mężczyzna w podobnym wieku, ale o zupełnie innym wyglądzie niż ten opisany przez Kaylee. Powiedział, że nie znał Kelly Lane, nigdy nie miał współlokatorów, nie wynajmował też mieszkania osobom trzecim. Mieszkanie numer 11 zajmowali bracia, Peter i Steven Clark. Powiedzieli, że nie kojarzą Kelly. Jeden z nich wspomniał o znajomości z pewnym Andrew Morrisem, ale był to mężczyzna pochodzenia azjatyckiego, który nigdy nie odwiedzał tego bloku. Żaden z sąsiadów nigdy nie widział Kelly w budynku. Nikt nie widział też dziecka. Kaylee powiedziała, że po niektórych wizytach u Andrew szła prosto na poranny trening piłki wodnej w basenie Dawn Fraser Pool, który rzeczywiście znajdował się niedaleko. Ale śledczy sprawdzili grafiki. Treningi w tamtym czasie odbywały się na drugim końcu miasta, ponad 20 minut jazdy samochodem. Kłamstwa się piętrzyły, a policjanci czuli coraz większy ciężar tej sprawy. Tegan Lane nie miała aktu urodzenia, nie miała dokumentacji medycznej, nie chodziła do żadnej szkoły. Nie istniał też ojciec, który mógłby ją wychowywać. Wszystko wskazywało na to, że dziewczynka po prostu zniknęła. Wśród wszystkich kłamstw i sprzecznych wersji, które przedstawiała Kelly Lane, była jedna osoba, która według niej mogła potwierdzić prawdziwość historii. Miała na imię Liza. Kelly twierdziła, że znały się z czasów studiów w Australian College of Physical Education, że były bliskimi przyjaciółkami. Liza miała wiedzieć o romansie z Andrew Norrisem i narodzinach Tegan. Miała być świadkiem prawdy, którą Kelly próbowała chronić. Jednocześnie, jak utrzymywała Kelly, straciły kontakt. Liza miała przeprowadzić się do Brisbane, nie miała do niej żadnego numeru. Ale policja postanowiła to sprawdzić. Skontaktowali się z australijską bazą danych, przeszukali uczelnie i archiwa. Wkrótce udało się ustalić adres mailowy Lizy Andret. Wysłano wiadomość z prośbą o pilny kontakt w sprawie śledztwa. Liza odpisała bardzo szybko i to, co miała do powiedzenia, zszokowało wszystkich. Liza potwierdziła, że znała Kelly Lane. Rzeczywiście studiowały razem, rzeczywiście były bliskimi koleżankami, ale nigdy nie słyszała o Andrew Norrisie, nigdy nie wiedziała, że Kelly była w ciąży w 1996 roku oraz nigdy nie słyszała o dziecku imieniem Tegan. Co więcej, Liza w 1996 roku mieszkała w Wielkiej Brytanii, a nie w Brisbane, jak twierdziła Kelly, i wcale nie straciła kontaktu. Wręcz przeciwnie, Liza i Kaylee cały czas utrzymywały relacje. Spotkały się nawet niedawno podczas świątecznego wyjazdu Kelly do Anglii. W trakcie tego spotkania Kaylee nie wspomniała ani słowem o żadnym śledztwie, o zaginięciu dziecka, ani o tym, że jej życie może wkrótce trafić na nagłówki gazet. Dla policjantów to był sygnał alarmowy. Liza Andretta była jedyną osobą, na którą Kelly się powoływała. Gdy i ta wersja się posypała, nie było już żadnych punktów zaczepienia. Śledczy ponownie zaczęli analizować chronologię wydarzeń. Przypomnieli sobie coś jeszcze. Kelly twierdziła, że po wypisie ze szpitala około południa 14 września 1996 roku została zabrana przez Andrew, a kilka godzin później miała się pojawić na weselu znajomych Duncana Gellisa. Policja postanowiła to sprawdzić. Po niedługim czasie udało się dotrzeć do nagrania wideo z tamtego ślubu. Na filmie nagranym z kościoła widać było Kaylee. Siedziała na jednej z ławek, ubrana w kremowy kostium. Spokojna, opanowana, uśmiechnięta. Nie było żadnych oznak, że zaledwie 48 godzin wcześniej urodziła dziecko. Duncan twierdził, że odebrał Kelly z jej domu rodzinnego około godziny 15. Wspólnie pojechali na wesele. Szpital Arbourne leżał około godziny drogi od Firelight, gdzie mieszkała rodzina Lane'ów, ale nawet biorąc pod uwagę ruch uliczny, wciąż pozostawało co najmniej 90 minut, których nikt nie potrafił wytłumaczyć. Kelly nie miała przy sobie wózka, nie miała fotelika.
Nie miała dokumentów Tegan. Nikt z uczestników wesela nie widział dziecka, ani słowa nie powiedziała o porodzie. Tego dnia, kiedy inni świętowali nowożeńców, nikt nie wiedział, że obok siedzi kobieta, która kilkadziesiąt godzin wcześniej urodziła córkę. To było coraz bardziej niepokojące. Tegan nie istniała w papierach, nie miała numeru Medicare, nie miała aktu urodzenia, nie miała historii medycznej, nie miała nazwiska ojca, którego dałoby się zweryfikować, nie miała sąsiadów, którzy by ją pamiętali, nie miała nawet matki chrzestnej, o której można byłoby zapytać. Wszystko, co po niej zostało, to pustka między godziną 12 a 15 w sobotę 14 września 1996 roku. Śledczy czuli coraz większą frustrację. Historia Kaylee Lane nie trzymała się kupy. Z każdym przesłuchaniem wersje się zmieniały, nazwiska znikały, a ludzie, na których się powoływała, niczego nie potwierdzali. Nikt nie wiedział o istnieniu Tegan, nie było dokumentów, nie było rejestracji, nie było śladów medycznych. Na tym etapie śledczy byli już niemal pewni, że postać Andrew została zmyślona, ale jeśli tak, to pojawiało się jeszcze poważniejsze pytanie. Kim był prawdziwy ojciec Tegan? Czy był to Duncan Gillies, chłopak, z którym Kelly była w stałym związku przez lata, choć ona sama temu zaprzeczała? Czy może ktoś inny, kogo chciała chronić? A może nikt nie wiedział o tej ciąży? Postanowili wrócić do 1996 roku i sprawdzić każdą możliwą osobę z otoczenia Kaylee. Odnaleźli Juana Ramireza, współlokatora Duncana z tamtego okresu. Juan przypomniał sobie, że Duncan powiedział mu w tamtym czasie, że Kelly jest w ciąży, ale rodzina nie mogła o tym wiedzieć. Mieli umówić się, że dziecko zostanie oddane do adopcji. Brzmiało to wiarygodnie, ale Duncan oczywiście zaprzeczył wszystkiemu. Twierdził, że Juan nigdy nie był mu bliski, że nie ufał mu i że pewnie zmyśla. Duncan zasugerował nawet, że Juan sam mógł być ojcem dziecka. Śledczy rozważyli tę możliwość, ale szybko została wykluczona. Według danych emigracyjnych Juan nie przebywał wtedy w Australii. Tegan została poczęta około listopada 1995 roku, a Juan był wtedy poza granicami kraju. Duncan z kolei twierdził, że w tamtym okresie przez 3 tygodnie był poza Sydney z kolegami. Pokazał wyciągi bankowe jako dowód. Zapewniał, że nie wiedział o ciąży. Kaylee przez cały ich związek twierdziła, że bierze tabletki antykoncepcyjne. Na tym etapie śledztwa detektywi zrozumieli coś trudnego do zaakceptowania. Przez kilka lat nikt, absolutnie nikt poza Kaylee Lane nie wiedział, że Tegan przyszła na świat. Nie wiedział jej chłopak, nie wiedzieli przyjaciele, nie wiedziała rodzina, nie wiedzieli sąsiedzi, nie wiedział personel szkolny, uczelni, ani nikt z drużyny sportowej. I mimo 3 ciąż w ciągu 4 lat, Kaylee wciąż grała w piłkę wodną, trenowała kilka razy w tygodniu, nosiła kostium kąpielowy i pojawiała się publicznie, jakby nic się nie stało. Śledczy mieli wrażenie, że ta historia staje się coraz bardziej nierealna, niesamowita, ale nie mogli jej tak zostawić, bo choć nie mieli jeszcze ciała, nie mieli aktu zgonu ani DNA, mieli coś o wiele bardziej przerażającego. Milczenie, które trwało zbyt długo. Był czwartek, 8 stycznia 2004 roku, gdy Kelly Lane po raz 3 została wezwana na formalne przesłuchanie w sprawie zaginięcia swojej córki Tegan. Tym razem nikt nie udawał, że to będzie rutynowe przesłuchanie. Detektywi wiedzieli, że Kelly kłamie, ale nie mieli jeszcze odpowiedzi na najważniejsze pytanie – dlaczego? Od ostatniego spotkania z policją minęło kilkanaście miesięcy. Kelly szykowała się do ślubu, miała wyjść za mąż w lutym. W oczach świata nadal była zwyczajną, szczęśliwą matką. Wiodła spokojne życie rodzinne, ale dla śledczych była podejrzaną w sprawie o ukrycie, a może i śmierć dziecka. Kiedy weszła do pokoju przesłuchań, była wyraźnie spięta. Detektywi szybko przeszli do rzeczy. Zaczęli od powtórzenia zeznań z poprzednich rozmów. Kelly potwierdziła. Tak, Tegan urodziła się 12 września 1996 roku. Tak, została wypisana ze szpitala 2 dni później.
I tak, została przekazana mężczyźnie o imieniu Andrew Norris. Ale wersja wydarzeń znów się zmieniła. Wcześniej mówiła, że Andrew był z nią przez większość ciąży, że choć był zły, to ostatecznie zaakceptował dziecko, że przyjechał z partnerką Mel i swoją matką, by odebrać Tegan ze szpitala. Teraz inaczej. Kelly twierdziła, że o ciąży powiedziała Andrew dopiero w 12 tygodniu, a on zareagował agresywnie i pogardliwie. Miał oskarżyć ją o to, że go wrobiła. Miał nazwać ją suką i dziwką. Ich kontakt urwał się na kilka miesięcy, do momentu porodu. Wtedy, według Kelly, Andrew, jego partnerka i matka przyjechali do szpitala. Wcześniej nie rozmawiali o adopcji. Decyzja o przekazaniu dziecka miała zapaść nagle. Ale detektywi nie rozumieli jednej rzeczy. Co by się stało, gdyby Andrew się nie pojawił? Kelly nie powiedziała przecież nikomu o ciąży. Nie miała przygotowanego planu adopcji, nie zgłosiła się też do żadnej agencji. Nie miała rzeczy dla dziecka, łóżeczka, fotelika, ubrań, wózka. Czy naprawdę zamierzała urodzić dziecko i po prostu zobaczyć, co się stanie? Kolejna nieścisłość dotyczyła dnia wypisu ze szpitala. W pierwszej wersji Kelly mówiła, że Andrew odwiózł ją do Duncana. W drugiej, że wzięła taksówkę. A teraz, że miała swój samochód i sama prowadziła. Śledczy przeszli do konkretów. Wskazali na ulicę, na czas, na dowody. Zapytali wprost. Kelly, czy zabrałaś Tegan do tego mieszkania w Balmain? Nie, odpowiedziała. Czy zostawiłaś ją w domu Duncana? Nie. Czy zatrzymałaś się gdzieś po drodze? Kelly milczała. Detektywi pokazali jej nagranie z wesela, na które poszła 3 godziny po wypisie ze szpitala. Była ubrana na biało, uśmiechnięta, opanowana. Na filmie ani śladu po emocjonalnej burzy, przez którą rzekomo właśnie przechodziła. Pojawiła się też nowa niezgodność. W 2001 roku Kelly twierdziła, że Andrew miał wtedy 30 lat i właśnie obchodził urodziny. Teraz powiedziała, że nie mieli kontaktu w tym czasie, że w ogóle nie pamięta, że byli wówczas razem. Śledczy byli już tym wszystkim zmęczeni. Zapytali Kelly wprost. Dlaczego powiedziałaś Virginii Funk, że Tegan trafiła do rodziny w Perth, skoro teraz twierdzisz, że odebrał ją Andrew z Balmain? Nie wiedziałam, co on zrobi. Może planował przeprowadzkę. Myślisz, że po prostu zabrał dziecko i wyjechał do Perth? Może. Wspominał, że chce się usunąć z życia publicznego, bo przyniosłam mu wstyd. Ale detektywi już wszystko sprawdzili. Nie było żadnego Andrew, nie było żadnej Mel, nie było żadnej przeprowadzki. I wtedy padło kolejne pytanie, którego nie dało się już cofnąć. Kelly, czy zabiłaś swoją córkę? Nastąpiła cisza. Kelly spojrzała na swoje dłonie, które leżały na stole. Wpatrywała się w nie długo. Sekundy płynęły powoli. Śledczy nie przerywali. Cisza trwała ponad minutę. W końcu Kelly uniosła głowę. Nie, powiedziała. Nie, nie zabiłam. Dodała, że nikt nie zna tej historii i nie chce, by wciągano jej rodzinę i znajomych. To sprawa tylko między mną a Andrew. Nic się nie stało, Tegan. Gdyby coś było nie tak, on by się odezwał. Ale nie odezwał się, więc wszystko musi być w porządku. Policja zaproponowała, by jeszcze raz pojechać do Balmain, może coś sobie przypomni. Kelly się zgodziła. Wskazała ten sam budynek, weszli razem do środka. Powiedziała, że mieszkanie było na pierwszym piętrze i wychodziło na ulicę. Układ się zgadzał. Znowu nie pamiętała numeru. Był tylko jeden problem. Nic sobie więcej nie przypomniała. A śledczy już wiedzieli, że nikt o imieniu Andrew Norris ani Morris nigdy tam nie mieszkał. Na koniec zapytali. Kelly, jeśli rzeczywiście oddałaś Tegan ojcu, to czemu nie powiedziałaś tego na samym początku? Dlaczego kłamałaś wszystkim? Virginii, lekarzom, urzędnikom, nawet nam? Kelly odpowiedziała. Bo się bałam, bo byłam zawstydzona, bo nie chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, że miałam tyle ciąż. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Śledczy wyszli z pokoju. Nie mieli aktu zgonu, nie mieli ciała, nie mieli DNA, nie mieli świadka, nie mieli ojca.
ale mieli kobietę, która przez 8 lat ukrywała największy sekret swojego życia i której twarz po raz pierwszy nie drgnęła ani razu, gdy padło pytanie o śmierć jej dziecka. Po trzecim przesłuchaniu Kelly Lane detektywi byli zgodni, ona coś ukrywa. Jej wersje wydarzeń się nie kleiły, tropy nie prowadziły nigdzie, a osoby, które miały potwierdzić tę historię, w ogóle nie istniały. Wszystko się nie kleiło, wszystko prowadziło donikąd. Jedyne, co było pewne, to to, że Andrew Norris był postacią fikcyjną. Ale nawet jeśli, co w takim razie stało się z Tegan? Śledczy próbowali zrekonstruować najprostszy możliwy dowód. Kim był ojciec dziecka? Gdyby udało się to ustalić, być może pojawiłaby się szansa na wykonanie testu DNA. Tyle, że Kaylee nigdy nie zrobiła testu Guthriego, czyli podstawowego obowiązkowego badania przesiewowego noworodków, które w Australii wykonuje się tuż po porodzie. Oznaczało to, że nie istniała żadna próbka krwi Tegan, żadna baza porównawcza, żaden punkt odniesienia, z którym można byłoby to zestawić. Śledczy nie mogli nawet potwierdzić, czy Tegan była rzeczywiście córką Duncana Gillesa, choć w szpitalnych papierach to właśnie jego wpisano jako ojca. W tamtym czasie Kelly była z Duncanem w oficjalnym związku. Para znała się od lat, ale on twierdził, że nie wiedział o żadnej ciąży. Wciąż upierał się, że Kaylee zawsze mówiła, że bierze tabletki antykoncepcyjne i że nigdy nie zauważył u niej najmniejszych oznak jakiejkolwiek ciąży. To samo mówili ich wspólni znajomi. Nawet koleżanki z drużyny piłki wodnej przyznały, że choć raz podejrzewały, że Kelly może być w ciąży, nigdy nie zapytały o to wprost. Kelly chodziła w luźnych ubraniach, trenowała normalnie, nie wycofywała się z życia towarzyskiego, a w kulturze sportowej lat 90. temat wagi czy brzucha był zbyt delikatny, by rzucać oskarżenia bez pewności. Detektywi zdawali sobie sprawę z tego, że Kelly potrafiła ukryć ciążę. 3 razy. Między 1995 a 1999 rokiem urodziła 3 dzieci. Żadna z tych ciąż nie została ujawniona rodzinie, przyjaciołom ani partnerowi. To była kobieta, która potrafiła prowadzić podwójne życie. W dzień trenowała, chodziła na uczelnię, spotykała się z chłopakiem. W nocy znikała. To wszystko sprawiało, że policja rozważała nawet scenariusz najbardziej nieprawdopodobny, czy Kelly mogła zaaranżować nielegalną adopcję. W Australii płatna adopcja prywatna jest przestępstwem. Jeśli ktoś odda dziecko bez pośrednictwa agencji, bez sądu, bez dokumentów, a w zamian za to otrzyma wynagrodzenie, łamie prawo. Śledczy przyjrzeli się finansom Kelly z 1996 roku. Szukali nietypowych wpływów, większych sum gotówki. Nic. Kelly była wtedy studentką. Mieszkała u rodziców, jej konta były prawie puste. Żadnych przelewów, żadnych wypłat, żadnych zmian w życiu. Sprawdzono też, czy w szpitalu w tym samym dniu urodziła się jakaś inna dziewczynka. Tegan była jednym z 2 dzieci płci żeńskiej, które przyszły na świat 12 września 1996 roku w Auburn Hospital. Drugie dziecko niestety urodziło się martwe. Ta informacja pobudziła wyobraźnię śledczych. Zaczęli rozważać scenariusz, w którym matka dziecka martwego przyjęła Tegan, nie wiedząc, że bierze udział w nielegalnym przekazaniu. Może Kelly zamieniła dzieci, może rozpacz matki sprawił, że przyjęła niemowlę, sądząc, że to dar losu. Odszukano kobietę, która w tamtym dniu straciła córkę. Miała już inne dzieci. Nigdy nie spotkała Kaylee. Zaprzeczyła, by jakiekolwiek takie wydarzenie miało miejsce. Policja szybko wykluczyła ten trop. Kolejna hipoteza była jeszcze bardziej mroczna. Co jeśli Tegan zmarła nie z rąk matki, ale przypadkiem? I Kaylee przerażona postanowiła ukryć śmierć, zamiast wezwać pomoc. Policja udała się do domu Duncana w Glennsville, gdzie według jednej z wersji Kaylee miała wrócić po porodzie. Zabrano tam psa tropiącego zwłoki, przeszukano teren, piwnicę, ogród, garaże. Nie znaleziono niczego.
ale sam fakt, że rozważano potrzebę przeszukania terenu pod kątem ukrycia ciała noworodka, mówił już wszystko. Detektywi zebrali się i przygotowali raport. Brzmiał mniej więcej tak. Kelly Lane urodziła 3 dzieci w latach 95-99. 2 z nich zostały oficjalnie adoptowane. 3, Tegan, zniknęła. Nie istnieją żadne oficjalne zapisy jej życia poza dniem urodzenia. Ojciec jest nieznany. Wszystkie osoby, które miały potwierdzić wersję Kelly, zaprzeczają lub nie istnieją. Kelly wielokrotnie zmieniała zeznania. Kelly ukrywa wszystkie ciąże przed rodziną i przyjaciółmi. Żadne logiczne wyjaśnienie nie tłumaczy jej zachowania po porodzie. Świadkowie widzieli ją kilka godzin po porodzie, zadbaną, bez dziecka, bez emocjonalnych oznak przeżyć. To wszystko prowadziło do jednego gorzkiego wniosku. Po miesiącach bezowocnych poszukiwań, sprzecznych zeznań i braku jakichkolwiek śladów istnienia Tegan Lane, po dniu jej urodzenia śledczy z Nowej Południowej Walii zdecydowali: czas przekazać sprawę do koronera. W Australii koroner to urzędnik sądowy odpowiedzialny za ustalenie przyczyn śmierci, zwłaszcza tych nagłych, niewyjaśnionych lub podejrzanych. Ale zanim można mówić o morderstwie, trzeba ustalić jedno: czy dana osoba w ogóle nie żyje. Właśnie dlatego, mimo braku ciała i aktu zgonu, postanowiono zwołać śledztwo koronera w sprawie Tegan Lane. Cel był jeden: ustalić, czy dziewczynka żyje, została oddana do nielegalnej adopcji, czy też zmarła. Sprawa była delikatna, więc na początku prowadzono tą sprawę przy zamkniętych drzwiach. Żadnych dziennikarzy, żadnych kamer, żadnych relacji medialnych. Na sali byli tylko ci, którzy musieli tam być. Wprowadzono również zakaz publikacji szczegółów, przynajmniej na czas trwania postępowania. Ale zanim rozprawa rozpoczęła się na dobre, koroner postanowił spróbować czegoś jeszcze. Zaoferował Kelly układ. Jeśli Kelly powie, gdzie znajduje się Tegan, co dokładnie się z nią stało, kto ją odebrał, kiedy widział ją po raz ostatni, koroner obiecał, że otrzyma immunitet. Nie wiadomo dokładnie, na czym ten immunitet miał polegać. Z pewnością nie chroniłby jej przed ewentualnym zarzutem morderstwa, ale być może pozwoliłby uniknąć postawienia innych zarzutów, zatajenia informacji, nielegalnego przekazania dziecka bądź fałszywych zeznań. Propozycja była jasna. Powiedz prawdę, a dostaniesz szansę na nowy start. Milcz, a sprawa stanie się publiczna. Kelly dostała 10 minut, by porozmawiać z adwokatem. Po powrocie jej prawnik przekazał krótkie oświadczenie. Kelly nie ma nic więcej do dodania. Zarówno ona, jak i jej rodzina są głęboko zainteresowani odnalezieniem Tegan. Wierzą, że Tegan żyje i mają nadzieję, że kiedyś się odnajdzie. Odmowa była jednoznaczna. Koroner nie miał już wyjścia. Nakazano zniesienie zakazu publikacji. Sprawa Kerry Lane, młodej, uzdolnionej sportsmenki, nauczycielki wychowania fizycznego, córki policjanta, po raz pierwszy trafiła na pierwsze strony gazet. Australia dowiedziała się, że kobieta z pozoru idealna mogła mieć w swoim życiorysie zaginione dziecko, o którym nikt nigdy nie słyszał. W czerwcu 2005 roku, po latach cichych dochodzeń i zamkniętych przesłuchań, śledztwo w sprawie Tegan Lane wkroczyło w nową fazę. Rozpoczęła się publiczna część śledztwa koronera. Na sali rozpraw zapanowała cisza. Sprawa była już znana opinii publicznej. Dziennikarze tłumnie stawili się przed gmachem sądu. Kamery czekały na twarze nie tylko Kelly, ale także jej rodziny, znajomych, lekarzy, prawników socjalnych i ojców dzieci. Sprawa była głośna nie tylko dlatego, że zaginęło dziecko. Była też głęboko osobista. To była historia kobiety, która w ciągu 4 lat 3-krotnie zaszła w ciążę, nie informując o tym ani rodziny, ani partnera, ani najbliższych przyjaciół. 2 dzieci zostało oddanych do adopcji. 1, Tegan, zniknęło bez śladu. Na pierwszy ogień poszli najbliżsi. Duncan Gillies, wielokrotny partner Kelly, zeznał, że wieści o całej sprawie były dla niego jak cios obuchem w głowę. Przez cały ich kilkuletni związek nie miał pojęcia, że Kelly była w ciąży nie raz, ale 3 razy.
Mówił, że nigdy jej nie podejrzewał o zdradę, że Kelly była lojalna, uporządkowana, zorganizowana, że całkowicie jej ufał. Ale podczas przesłuchania musiał mówić też o rzeczach intymnych. Opowiadał o ich życiu seksualnym, o bliskości, o tym jak Kelly tłumaczyła przybranie na wadze, o tym, że unikała, aby dotykał jej brzucha. Wstyd mieszał się z niedowierzaniem. Na sali obecni byli również przyjaciele Kaylee. Zeznawali, że nie zauważyli niczego podejrzanego. Tak, słyszeli plotki, że Kelly mogła być w ciąży, ale w Manly takie rzeczy szybko się rodziły i jeszcze szybciej umierały. Kaylee trenowała, imprezowała, chodziła w luźnych ubraniach. Po prostu nikt nie miał odwagi zapytać. Rodzice Kaylee, Rob i Sandra Lynn również zostali wezwani. Jej ojciec, emerytowany sierżant lokalnej policji, przez cały proces był przy niej, milcząco, ale konsekwentnie. Rob zeznał, że nie miał pojęcia, że jego córka kiedykolwiek była w ciąży. Powiedział konkretnie tak. Czułem się głupio, że niczego nie zauważyłem, ale nie miałem powodu, by coś podejrzewać. Przyznał, że Kelly zawsze była bardzo aktywna fizycznie, jej waga wahała się w zależności od sportu, który trenowała, a w rodzinie nie było tabu wokół życia seksualnego. Wiedzieli, że Kelly była aktywna, nie robili z tego tematu. Jego teoria była prosta. Kelly nie powiedziała nikomu, bo bała się zawieść rodzinę. Nie chciała nas rozczarować, a była dla nas kimś wyjątkowym. Matka Kelly, Sandra, pojawiła się na sali tylko raz, gdy przyszło do jej własnego zeznania. Powiedziała, że miały dobre relacje, że były blisko, że nie była surową matką. Gdyby mi powiedziała, pomogłabym, ale ona nic nie mówiła. Dodała, że nigdy nie wypytywała Kelly o Tegan. To było zbyt bolesne, nie chciałam ją ranić. Na sali pojawiła się również osoba, której istnienie dotąd było tylko numerem w aktach. Kayla, pierwsza córka Kelly, oddana do adopcji w 1995 roku. Zgodziła się na wykonanie testu DNA. Cel był jeden – ustalić, czy Duncan Gallis rzeczywiście był jej biologicznym ojcem, tak jak wpisano w dokumentach adopcyjnych. Wynik był jednoznaczny. To nie był Duncan. Ten wynik był przełomowy. Oznaczał, że Kelly świadomie podała fałszywe dane przy oficjalnym przekazaniu dziecka do adopcji. Co więcej, podważał jej wiarygodność jako matki, bo jeśli kłamała w sprawie Kaylee, to czy można jej było wierzyć w sprawie Tegan? Świadkowie kolejno potwierdzali. Kelly nigdy nie zgłaszała narodzin Tegan. Nigdy nie zarejestrowała dziecka w urzędzie. Nigdy nie wykonała testu Gutierrego. Nigdy nie zapisała córki do żadnej przychodni, żadnego żłobka, żadnej szkoły. Nikt nie widział dziecka po wypisie ze szpitala. Wszystko, co wiadomo o losie Tegan Lane, opierało się wyłącznie na słowach Kaylee, a te zmieniały się z każdą rozmową. Na koniec rozprawy asystent koronera podsumował sprawę tak. Ta historia może wydać się dziwna, fascynująca lub wręcz niewiarygodna, ale jedno jest pewne. Dziś po tych wszystkich latach nikt poza Kaylee Lane nie wie, co stało się z Tegan. 15 lutego 2006 roku, po trwającym 15 miesięcy śledztwie, koroner z Nowej Południowej Walii ogłosił swoje oficjalne ustalenia w sprawie zaginionej Tegan Lane. Na sali panowała cisza, rodzina Lane'ów siedziała w ławie z przodu, Kaylee nieruchoma, jej adwokat spięty. Reporterzy czekali z dłońmi nad klawiaturą. Nie było ciała, nie było aktu zgonu, nie było świadka oraz nie było przyznania się do winy. Ale mimo to po tysiącach stron akt, dziesiątek zeznań i niezliczonych tropach, które prowadziły donikąd, koroner podjął decyzję. Tegan Lane nie żyje. W uzasadnieniu koroner twierdził, że choć istniały okoliczności, które mogłyby teoretycznie zasugerować, że Tegan żyje, nie można ich uznać za wiarygodne. Nie było żadnego wiarygodnego śladu życia Tegan po 14 września 1996 roku. Przytoczył też 3 teoretyczne scenariusze. Pierwsze.
że Tegan żyje, ale została nielegalnie adoptowana i ukrywana. Drugi, że została przekazana komuś i jej tożsamość zatarła się w systemie. Oraz trzeci, że Tegan zmarła w sposób naturalny lub z udziałem osób trzecich. I choć koroner nie miał dowodu na to, że Tegan została zamordowana, powiedział wyraźnie: jestem w pełni przekonany, że Tegan Lane zmarła niedługo po swoim urodzeniu, a okoliczności jej śmierci są co najmniej niepokojące. Najwięcej uwagi poświęcono wersji Kelly o rzekomym przekazaniu dziecka Andrew Norrisowi, mężczyźnie, który, jak wykazało śledztwo, prawdopodobnie nigdy nie istniał. Koroner stwierdził: nie znajduje podstaw, by uznać tę historię za wiarygodną. Zmieniające się wersje, brak potwierdzenia tożsamości, brak kontaktu ze świadkami, wszystko to sprawia, że opowieść o Andrew i jego partnerce Mel nie może być uznana za prawdę. Odniósł się także do zachowania Kaylee. Jej liczne kłamstwa i manipulacje zarówno wobec lekarzy, pracowników socjalnych, jak i policji wskazują na chęć ukrycia czegoś bardzo istotnego. Nie są to działania matki, która oddała dziecko w dobre ręce, a potem żyła w niewiedzy. To działania kogoś, kto coś tuszuje. Koroner powiedział również, że ma poważne obawy co do natury relacji Kelly z otoczeniem. Nikt z rodziny, partnerów, przyjaciół czy środowiska sportowego nie wiedział o żadnej z jej 3 ciąż, a przecież, jak zaznaczył, Kelly była osobą publiczną, znaną, otoczoną ludźmi. A mimo to przez 4 lata prowadziła drugie życie i nikt naokoło się nie zorientował. Na zakończenie koroner ogłosił najważniejszą decyzję. Rekomenduje przekazanie sprawy do Wydziału Zabójstw Policji Nowej Południowej Walii w celu dalszego dochodzenia. To był moment, w którym sprawa zaginionego dziecka oficjalnie stała się sprawą podejrzenia zabójstwa. Kelly Lane, siedząc na sali sądowej, rozpłakała się. Ojciec przytulił ją mocno, osłaniając przed błyskami aparatów, ale media nie odpuściły. Hasła takie jak matka z tajemnicą, gdzie jest Tegan, czy zbrodnia bez grobu dominowały na czołówkach australijskich gazet. I choć nie było jeszcze aktu oskarżenia, wszyscy wiedzieli, że to dopiero początek. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. To opowieść, która wciąż pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. I choć na razie dotarliśmy do granicy dostępnych faktów, to jeszcze nie koniec. Już wkrótce zaproszę Was na część drugą, w której poznamy dalsze losy Kelly Lane i dalszy ciąg tej sprawy. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia.